Cześć, z tej strony Maguire. Jestem tutaj z Oskarem Wanderem Bogdanem, zwycięzcą wreszcie pierwszego meczu Rogue i to już w drugim jego występie. Jak się czujesz? No czuję się dobrze, nie banują chłopaczku mojego Brauma, no to tak się kończy. Wczoraj było blisko w sumie na szalkę, ale widzę to, że na scenie jesteśmy troszkę gorsi niż przeciwnicy jako drużyna. To też było dzisiaj widać i na przykład Korkiego nam wyłapali na górnej alejce, jakoś mid-game około 20 minuty. No ale udało się dzisiaj wygrać, także się cieszymy, ale jest dużo do poprawy na pewno jako team. Drużyna wraz z dodatkiem ciebie oraz Fina wygląda o wiele lepiej. Wczorajszy mecz też był całkiem, może nie zaskakujący, ale przynajmniej solidny z waszej strony, chociaż Kikisa no nie, ale już z nim o tym rozmawiałem, znamy wszelkie przyczyny. Myślisz, że wraz z czasem będziecie w stanie zawalczyć o play-offy? To jest dosyć trudno to określić, ale czy gdzieś wejść wyżej, może jakoś odrobić ten wynik, który aktualnie macie? Walczymy o top 1. Walczymy o top 1. Przed chwilą było bicie rekordów, to powiedziałeś Dawidowi, ale nie będziemy wspominać jakich rekordów. W każdym razie Wander. Jest także na Górnej Alei Fin, zamieniony za Profita. Grałeś z nim wcześniej oczywiście w Rogue Esports Club w Ultralidze. Myślisz, że on już jest gotowy na LEC? Dzisiaj pokazał świetny performance. Jak ogólnie ocenisz tego zawodnika w LEC? Wczoraj się trochę zestresował Finn i też sam to przyznał. Trochę mu dałem rad po wczorajszej grze, jak sobie radzić z emocjami, ze stresem i ogólnie jest tak, że na scenie gracze, kiedy wchodzą, to jakby czas idzie szybciej, że każdy się skupia tak za bardzo na swojej postaci, na trade'ach i po prostu zapominamy o innych rzeczach na mapie, tak jak spełniają się jakieś kampy, kraby, smoki i tak dalej. I warto właśnie sobie zawsze wziąć się tak, oddalić się tego monitora, że tak powiem, i spojrzeć na cały obrazek. Wróciłeś wreszcie do LEC i widać, że ten poziom nadal jest zachowany i swojej drużynie zapewniasz zwycięstwa, ale co powiesz mi o innych Polakach w LEC, chociażby Jack Trollu albo Mysticesie, który może wejść ze względu na to, że gra w tym 10-man roster w Excel? Wydaje mi się, że wszyscy tylko jesteśmy dosyć nieźli i każdy z nas ma chyba trochę inny playstyle, tak bym powiedział, gdzie teraz Mystics, wydaje mi się, on ma ten taki najbardziej ryzykowny playstyle ze wszystkich, ja chyba najmniej, chociaż wydaje mi się, że to się zmieni niedługo. Akurat grałem dzisiaj Braumem, wczoraj Braumem obie gry, także taka bardziej wolniejsza, że tak powiem, postać, ale też gram wiele na scrimach i na solo queue takimi bardziej właśnie carry postaciami typu Trash Pike, także jest duża szansa, że za tydzień nimi zagram. No, wydaje mi się, że Mystics jest niezły, ale jego sposób gry chyba nie zadziała jeszcze w LEC, także on będzie trochę musiał się dostosować jeszcze. A czy oprócz tych zawodników, którzy grają w akademiach oraz w samym LEC, myślisz, że jacyś polscy supporci, bądź po prostu polscy zawodnicy mają szansę na zagranie w LEC w następnym sezonie? Znaczy na pewno zawodnicy z mojej drużyny z akademii, czyli Woolite, Inspired i Lansen, trójka, która jeszcze nie zagrała z naszego teamu. Mają duże szanse. Z IPC będzie Matisław, to taki raczej jedyny zawodnik, który się wyróżni na ten moment. Aggressivo też tak trochę, ale ostatnio Profit widziałem, przeorał go tam w Ultralidze, także nie wiem, bo to taki, no, na Fina nie grał, prawda? To był dopiero pierwszy taki poważny przeciwnik Profit, no i trochę się wyłożył. I raczej poza tym jest ciężko, raczej nikogo z Ultraligi nie zobaczymy, ale wiesz jak to jest. Jak to zawsze mówię, że ze splita na split, sezon na sezon każdy może swój poziom o 180 stopni odwrócić, że najgorszy support może być nawet na tym najlepszym, a nawet taki Mickey X, gdzie on zaczynał słabo, a teraz jest tak naprawdę chyba najlepszym supportem w lidze, więc zajęło mu to 2 lata i gra bardzo dobrze teraz. Wiemy, że teraz twoim partnerem na Dolnej Alei jest Hikyu. I nie chcę, żebyś tutaj oceniał oczywiście Woolite'a i Hikyu, ale jakie są pomiędzy nimi różnice, z kim się może lepiej dogadujesz, jak to ogólnie wygląda pomiędzy nimi sprawa? Na pewno Woolite bardziej gra ryzykownie, to chyba wszyscy wiemy, od Hikyu. Zauważyłem, że Hikyu, on jakby z dnia na dzień grając ze mną gra coraz lepiej, tak mi się wydaje, że mam na niego pozytywny wpływ, bo zawsze mu mówię, ja zawsze dużo AD-carry swoją pomagam, czyli zawsze mówię na linii, jak mamy grać, gdzie jest dżungla i tak dalej, że on raczej może się, kiedy ja chcę wbijać, kiedy ja nie chcę się tradeować, czyli on zawsze mówię, że tak powiem, ustawiam linię, jak chcemy grać. Także on chyba wtedy może się bardziej skupić po prostu na sobie. Słyszałem, że właśnie z Waditem to on miał tą rolę, gdzie on musiał mu dużo mówić, w jaki sposób oni chcą grać i rozwijać linię, więc
jak się skupiasz na kimś innym, to trudno się skupić na sobie, to wiadomo. A Woolite bardzo lubię i dobrze się z nim dogaduję. I jest pomysł, żeby dać mu trochę gier na Screama chociażby, żeby zobaczyć, który ADC jest lepszy no i zobaczymy, czy Hiku nadal będzie grać. Powiem szczerze, że i z Hikiem i z Woolite'em grałem się dobrze w tym momencie. Oczywiście wiemy, że zmieniłeś samego Wadida i chociażby Kikis wchodzący za samego Giliusa też miał z nim dzielić miejsce. Czy u was to rzeczywiście będzie dzielenie miejsca, czy jednak zachowasz to miejsce w wyjściowym składzie? Znaczy, no oficjalnie dzielimy miejsce, także no dzielimy miejsce. Czyli nie potwierdzasz, ale nie zaprzeczasz, więcej nie możesz powiedzieć. Słuchaj, pojawiły się ostatnio plotki na mieście, że w Summer Splicie wjeżdża Forgiven. Czy to duo z dawnych lat, Wander Forgiven powróci? No wiem, że Forgiven kończy tam swój służbę wojskową, kończy jakoś niedługo, chyba w kwietniu, a Split zaczyna się w czerwcu. On nie grając tak naprawdę 1,5 roku od ostatniego EU Master, znaczy nie od ostatniego, 2 lata tak naprawdę nie grał, bo to EU Master, gdzie grał, to było w maju, czyli po 2 latach ciężko wrócić tak na scenę i raczej go w samym Splicie nie zobaczymy nigdzie. Być może 2020 to będzie jego powrót. Chciałbyś zagrać z Forgivenem, bo wiemy, że on jest dosyć specyficznym zawodnikiem i wydawało się, że ty jesteś jednym z tych supportów, którzy są w stanie go okiełznać i z nim wytrzymać. No były wzloty i upadki razem z nim. Ja go lubię personalnie, ale kiedy jakby rozmawiamy się o grze, kiedy jest sama gra i ktoś zrobi błąd, no to czasami zbyt agresywnie on reaguje i jest to problem nie tylko dla mnie, ale też dla całego zespołu, prawda? Kiedy na przykład nie godujemy się z botlane'em albo nagle zaczyna wyzywać dżunglera podczas gry. Wiadomo, może to źle na atmosferę wpłynąć. Z Jankosem w sumie sobie dobrze z nim radziliśmy, tak naprawdę. A dopiero tak w Korei na bootcampie już to nam zaczęło trochę grać na nerwach, ale akurat my się umieliśmy dostosować, że no my wiemy, że on taki jest i po prostu na niektóre rzeczy będziemy musieli przymknąć oko. Także na pewno mógłbym z nim grać, ale nie jest to też takie, po prostu nie wiem, czy on nadal będzie tym starym Forgivenem. Wiemy, jak wam idzie w LEC, ale z drugiej strony w Ultralidze naprawdę bardzo solidnie prezentuje się sama drużyna Rogue Esports Club. I takie do ciebie pytanie, bo kto może być waszym największym oponentem, albo kogo najbardziej się obawiacie z samej Ultraligi, a także patrząc dalej, kiedy już będzie samo EU Masters, kto tam może być największym oponentem, czy jednak celujecie w te pierwsze miejsce w ogóle bez podjazdu? My celujemy w pierwsze miejsce tu i tu, ale no wiadomo, w Ultralidze to raczej EPC będzie tym największym rywalem. Raczej inne drużyny na ten poziom nie będą w stanie wskoczyć, chociaż jest tam Pride i Luminar, to są tacy kolejni pretendenci. EU Masters, LDLC też ma chyba we Francji 7 czy 8-0, czyli też stąpują swój region tak jak my. Także LDLC, może najlepszy team z Hiszpanii też miałby jakiś podjazd tutaj do nas. I trochę mi w sumie głupio, że ja odszedłem i akurat zrobili perfect game na APC, także cieszyłem się, że wygrali, tak trochę dziwnie, że akurat beze mnie jeszcze perfect game. Wander was the problem w Rogue Esports Club. Będziesz grał w EU Masters, jeżeli pojawi się taka okazja, czy jednak to miejsce zostanie dla Raxo? Jest duża szansa, że wrócę na playoffy Ultraligi i na EU Masters. Okej, czyli jeszcze będziemy mieli szansę cię zobaczyć w naszej lidze. Fajnie, bo zdecydowanie z Woolite'em. Woolite za tobą bardzo tęskni. Czy ty tęsknisz za Woolite'em? Nie dziwię się, że tęskni. I też tęsknię. Okej, Wander, takie pytanie. Jaka jest wasza rutyna pomeczowa? Siłka, czy może jednak jakieś bardziej zabawowe wydarzenia? No to znaczy powiem tak, że dopiero pierwszy tu tydzień jestem, więc jeszcze rutyny nie mamy. W Szalkę zależy dużo od drużyny. W Szalkę w tym splicie dużo było zabawowo po meczach i nie skończyło się to dobrze w Spring Splicie. I na lato to tak naprawdę każdy to wziął bardzo do siebie, ten wiosenny split w Szalkę i Tryhard był niemiłosierny latem i tak naprawdę chyba może raz na miesiąc wychodziliśmy gdzieś tak w celach zabawowych, właśnie jak to powiedziałeś. A dzisiaj idziemy na siłkę, przynajmniej ja z Finem. Wczoraj też mieliśmy iść, ale wybraliśmy kebab i lody, także dzisiaj trzeba zrobić trening. Wracając do tematu Szalkę, wiem, że Upset podczas pre-seasonu chciał grać z Koreańczykiem. Czy czujesz wobec niego jakąś urazę? Kiedy był pre-sezon, to byliśmy off-sezon, byliśmy razem wszyscy, ja, Newdak i Upset. W sumie już drugi rok z rzędu razem mieszkaliśmy w Berlinie, w jednym domu, także
wszyscy wiedzieliśmy tak naprawdę na bieżąco, kto ma jakie oferty i jak to będzie wyglądało w przyszłym roku. No i powiedział Upset też szczerze, że on po prostu zobaczy, że graliśmy już razem tak naprawdę 2 lata, z przerwą na jeden split 2 lata i mówi, że no, chciałby zobaczyć, jak to byłoby zagrać z kimś innym i chciał po prostu bardzo zagrać z koreańskim supportem, bo myśli, że w Europie nie znajdzie kogo lepszego ode mnie, a chciał po prostu jakąś zmianę. No jeszcze mógł z Mickey X'em. Okej, mógł grać z Mickey X'em. No właśnie, jaki botlane twoim zdaniem jest najlepszy w tym momencie w LEC? Wydaje mi się, że Perks i Mickey X są najlepsi. Mówią ludzie, że Upset i Ignar, ale oglądając ich gry i grając też na nich, no nie jest tak, że czujesz jakąś presję albo że dużo robią. Oni grają ok, ale wydaje mi się, że właśnie ludzie się boją się grać na Perksa i Mickiego, bo oni grają naprawdę wieloma postaciami i grają bardzo agresywnie. Widzieliśmy wczoraj, co zrobili z botlane'em Misfits, gdzie mieli Kalistę Trash. Już tam są na 3 poziomie, jak zrobili, także no nie było kolorowo. No właśnie, jak myślisz, czy do G2 ma ktokolwiek podjazd w tym momencie? W tym momencie może być ciężko, ale wydaje mi się, że do playoffów drużyny mogą się zaadaptować do ich takiego agresywnego stylu gry i ktoś może ich pokonać, ale kto? No ciężko w sumie, bo jak patrzysz na składy drużyn, to nie ma tak bardzo zestakowanego składu, jaki ma G2. Fnatic wydawało się, że może być dobre, ale Bwipo jest bez formy, Hylissang, Proxy wszyscy bez formy, no jedynie tam Nemesis i Reka coś próbują, chociaż też Nemesis, on jako rookie widać, że popełnia kilka takich błędów, tak powiem, początkującego. No i nie ma po prostu kto teraz w tej drużynie wykierować, ale jeżeli się chłopaki zepną, to może do playoffów oni się dostaną, ta forma wróci, bo w sumie tam chyba 3-7 mają, więc może być ciężko. Właśnie, chciałem się zapytać, czy Fnatic w ogóle da radę do playoffów się dostać, bo to byłoby historyczne, wręcz przełomowe wydarzenie, jeżeli Fnatic by się nie udało. A co myślisz o Origen? Bo oni wydaje się, że łapią teraz formę i mogą zagrozić G2. Sami zawodnicy G2 wypowiadali się, że najbardziej boją się właśnie Origen. Wydaje mi się, że Origen jest niezły, ale wydaje mi się, że nie mają szans do tego poziomu G2 nigdy wskoczyć, przez to, że są po prostu gorsi indywidualnie na niektórych pozycjach. Wydaje mi się, że to jest taka drużyna, która będzie solidnym top 4, ale z G2 no, raczej szans nie widzę. Okej, bo patrząc w przyszłość, jakie są plany Rogue na kolejne splity? Wiemy, że jest zamysł stworzenia 10-osobowego składu. Czy ty myślałeś o tym, że ci zawodnicy, którzy teraz są wybrani, to jest dobra inwestycja, czy jednak przydałoby się kogoś zmienić? Czy ten 10-osobowy skład będzie działał? Szczerze to powiem, że wszyscy gracze z Akademii, którzy byli właśnie w Ultralidze, są bardzo dobrzy i tak naprawdę każdy z nich zasługuje przynajmniej na szansę grania w LEC i mam nadzieję, że do tego dojdzie, że jeżeli Larsen, czy Inspired, czy Ulight, już tutaj z Finem, o mnie i o Finie nie mówię, bo już tutaj jesteśmy, pokażą oni się z dobrej strony i będą naprawdę na screama grać dobrze i no, udowodnią, że są lepsi niż Senkuk czy na przykład Kikis, no to też dostaną szansę, czy tam właśnie Hiku, to dostaną szansę i no ja widzę potencjał w tych zawodnikach, także być może na lato zobaczymy więcej zmian, aczkolwiek na ten moment nic nie wiem. Okej, jak duża jest różnica, albo czym różnią się Kikis oraz Inspired? Kikis jest taki bardziej zwariowany, co dziwne, bo to tak, Kikis jest weteranem, Inspired jest rookie, a to właśnie jest tak, że Inspired, on gra bardziej taki kontrolowany styl, on gra bardziej drużynowo i tak bardziej, że tak powiem, na zero z tyłu, ale takie małe przewagi zawsze próbuje złapać, a Kikis on gra bardzo agresywnie, lubi inwajdować, lubi pikować takie swoje te szalone postacie, widzieliśmy Pantheon, Poppy i ich style gry są tak naprawdę zupełnie inne, więc oni w drużynie mogliby razem dobrze działać, gdzie na przykład, dobra, ta drużyna, ona ma na przykład, nie wiem, są lepsi drużynowo, mają lepsze makro, to zamiast Spireda weźmiemy teraz Kikisa, pokażemy coś nowego, zagramy pierwszy mecz na przykład w szalonym stylu i może to wyjdzie, także tutaj nie da się ich, oni są naprawdę zupełnie inni, więc ciężko ich do siebie porównać. Okej, jeszcze tutaj kontynuując sam temat leśników, pytałem Jack Trolla o najlepszego dżunglera, on mi powiedział, że Mowgli, bez podjazdu. Kto według ciebie jest najlepszym leśnikiem i jak widzisz rywalizację pomiędzy polskimi leśnikami, bo mamy aż 3? Ciężko mi tak naprawdę ocenić, bo nie oglądałem wszystkich gier w LEC, oglądam tak trochę po łebkach, że te fajniejsze mecze oglądam, albo tam jak G2 gra na przykład na bocie też patrzę, żeby może czegoś się poduczyć.
I my jako Rogue nie screamujemy te najlepsze drużyny, no bo nie chcieli grać z drużyną, która ma 0,9. No może teraz jak mamy 1,9 to będziemy więcej scream partnerów, ale tam na przykład graliśmy na Origin, Fnatic, także te takie top 5, znaczy bottom 5 streamowaliśmy, top 5 raczej nie, więc na Mowgli'ego nigdy nie miałem przyjemności zagrać, ale na LEC sobie radzi bardzo dobrze, więc na pewno jest w tej czołówce, powiedziałbym top 3. No Jankos też nieźle sobie radzi, ale on ma naprawdę świetny team wokół siebie. To tam jeszcze Selfmade, on w sumie w takim gorszym teamie jest naprawdę wyróżniającą się postacią. Co tam jeszcze jest taki? Cold, no Cold nie wyda. To może byłoby top 3 teraz, dwóch Polaków i Koreańczyk, może to byłoby top 3. Byłeś dosyć często, bywałeś w zasadzie w samej Korei i lubisz to Korean barbecue? Lubię. Ma to też minus, bo trochę jest tam wysokokaloryczne ogólnie to jedzenie, ale bardzo smaczne to na pewno. Ostatni raz byłem w Korei 2 lata temu, także przydałoby się na jakiś bootcampik wjechać do Korei. No ale Korea taka, fajna jest kultura ogólnie, ludzie są też bardzo przyjaźni, jedzenie bardzo dobre, Koreanki wiadomo, też niczego sobie. No właśnie i mówisz, że lubisz Korean barbecue, czy jeżeli musiałbyś wybrać pomiędzy schabowymi ziemniakami a Korean barbecue do końca życia, jaka by była odpowiedź? No, na pewno Korean barbecue, ale to też dlatego, że tam masz wiele różnych potraw. Czyli to nie jest tak, że Korean barbecue to jedna rzecz, ale tam masz, wiesz, różne mięsa, warzywa, dodatki, a schabowe to jednak... Ale jak będziesz kuchnię polską, a koreańską, którą bym wybrał do końca życia, no chyba koreańską, bo tam jest wiele takich różnych smaków, masz ostre, masz słodkie, masz takie różne, na Polska to jest taka bardziej kuchnia chyba wytrawna, bym powiedział, prawda? Pierogi, bigos, takie, no. Ale też lubię pierożka sobie zjeść. Chciałbyś coś powiedzieć do swoich fanów, do polskiego fanbase'u? Kibicujcie mojej akademii w Ultralidze, to na pewno. I wydaje mi się, że się zobaczymy w tej Ultralidze jeszcze, także do zobaczenia. W każdym razie to był Wander. Bardzo wielkie dzięki za ten wywiad. Gratulacje pierwszego zwycięstwa także. Mam nadzieję, że wraz z tobą skład wygląda lepiej i ta pasa zostanie podtrzymana. Jak najczęstszych występów w samym LEC i samych wygranych tobie życzę. Ja mówiłem dla was, drodzy widzowie, jeżeli chcecie śledzić same poczynania Wandera oraz Rogue, to wbijajcie do nas w piątki i soboty na transmisję z LEC na Polsat Games. Do zobaczenia.